Jeśli chcesz poczuć nutę nostalgii z czasów słusznie minionego ustroju i doświadczyć klimatu Związku Radzieckiego, wcale nie musisz cofać się w czasie. Wystarczy wsiąść w samolot i przetransportować się do stolicy Gruzji. Tbilisi to miasto całkowicie inne od pozostałych europejskich stolic, w którym poczujemy niezwykły klimat, a przy okazji nie nadwyrężymy swojego portfela, gdyż litr wina w restauracji możemy kupić tutaj nawet za 10 zł. Wiele miejsc w tym mieście wygląda tak, jakby czas zatrzymał się w nich kilkadziesiąt lat temu, co tworzy niezwykły i niepowtarzalny klimat. Poradzieckie blokowiska i bazary z minionej epoki zdają się trwać tutaj niewzruszone. Na tym kanale znajduje się już jeden film o Tbilisi, w którym zobaczycie niezwykłe blokowiska i najciekawsze atrakcje tego miasta. Zaś w tym filmie pokażę wam jednak nieco inną stronę stolicy Gruzji. Na wstępie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, bo to właśnie dzięki wam mogą powstawać filmy takie jak ten. Jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w stolicy Gruzji jest z pewnością Deserter Bazar. To taki trochę targ, który jest zarazem skansenem minionej epoki. To też najlepsze miejsce do podglądania codziennego życia Gruzinów. Tutaj nie ma żadnej komercji pod turystę, tylko 100% prawdziwego Tbilisi. Nazwa bazaru nie jest przypadkowa. Po wojnie gruzińsko-rosyjskiej w latach 20. XX wieku dezerterzy sprzedawali tutaj broń, mundury i wyposażenie wojskowe. Do niedawna to miejsce było pełne kieszonkowców, którzy mieli tutaj nawet swój związek zawodowy, oraz podejrzanych typów robiących szemrane interesy, a większość stoisk działała nielegalnie. Jednak władza długo walczyła z tym procederem i dziś możemy się wybrać w to miejsce, nie obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Należy jednak uważać przy degustacji lokalnych trunków. Na bazarze kupimy sobie też wino, bimber, a tutaj akurat można zobaczyć rozlewanie, że sprzedadzą nam i na kieliszki, i na szklanki, i na butelki, nie mam problemu. Skolkowa grozów. O, wypij na zdrowie. Na zdrowie. Good ciacia, good. Home ciacia. Domowy bimber z winogron. O, z 60% to ma. Jeszcze popróbujemy wina z granatu. Dobre, bardzo dobre. Popróbowaliśmy za darmo bimber, wino. To się nazywa tradycyjna gruzińska gościnność. No i szczerze mówiąc, bimber był bardzo mocny. Gość mi wlał seteczkę, co najmniej 60%. Kupiliśmy sobie wino gruzińskie po 8 lari za litr. Bardzo dobre, zero siary, zero takiej goryczy. Ogólnie wina gruzińskie to należą do najlepszych na świecie. Ja tak też uważam. Nie tylko jest to opinia tak zwanych znawców win. Ja to jestem raczej bardziej takim pospolitym pijakiem, ale faktycznie te gruzińskie wina są the best. Sprzedawca, od którego kupiliśmy to wino granatowe, powiedział, że lubi Polaków, bo Polacy tak samo jak Gruzini bardzo lubią alkohol. Więc ci, co piszą czasem komentarze pod moimi filmami, że ja za dużo piję i w ogóle za dużo poruszam tematy alkoholowe, niech mają pretensje do całego ogółu społeczeństwa, bo to nie jest moją winą, że mamy opinię na świecie taką, jaką mamy. Ja się akurat nie wstydzę i nie wypieram, bo sam lubię piwo, wino, czy nawet czasem coś mocniejszego. Jako że Gruzja nie należy do Unii, tak nie obowiązują ich międzynarodowe umowy i można tutaj sobie kupić podróbki wszelakich marek światowych. Tani Armani, Gucci, Strucci i tak dalej. Wszystko jest tutaj dostępne w bardzo rozsądnych cenach. Buty typu Adidas czy jakieś trampki Vansa kupimy sobie już za 15 żeli. To wszystko oczywiście oryginał. Ten rozciąga się
wzdłuż kilku uliczek, obok dworca kolejowego. No, sam budynek też powala takim sowieckim brutalizmem. I jak dworzec w Tbilisi nie należy do najnowocześniejszych, tak pociągi gruzińskie już są w miarę nowe. Taki dwupoziomowy skład kursuje po Gruzji. Można nim dojechać na przykład do Batumi albo Borżomi, czyli tych popularnych miejscowości turystycznych. Produktem gruzińskim narodowym są tego typu cukierki. To są orzechy zatopione w miodzie. Mogą być to różnego rodzaju orzechy, jakieś rodzynki. No, gruzińska wersja słodyczy, można powiedzieć gruzińskie cukierki. Smaków tych cukierków mamy tutaj w zasadzie setki, no, każdy robi je po swojemu. Mnie to tam osobiście nie smakuje, ale będąc w Gruzji warto spróbować ich narodowego przysmaku słodkiego. Jako że tego typu słodycze się nie psują, nie roztapiają, są też dobrą pamiątką, którą możemy sobie zabrać do Polski. Przewieziemy to też spokojnie w bagażu podręcznym. Bazar to też przepiękne kwiaty. Możemy tutaj kupić kwiaty, jakich w Polsce już nie ma. Kiedyś one rosły na każdej wsi, przy każdej chałupie, a dziś wszystko to poszło w jakiś taki dziwny zachodni trend. Spójrzcie, jakie tutaj przepiękne, kupimy sobie no takie typowe goździki, no o różnych oczywiście odmianach. Tak samo te wszystkie kwiaty, które są sprzedawane na ulicach przez te babuszki, to są typowe kwiaty polne. Nawet często taki rumian rwany gdzieś pewnie na łąkach tutaj pod miastem. Gruzja to też królestwo serów. Jeżeli lubicie nabiał, tak będzie to idealna destynacja. Ja uważam, że gruzińskie sery są najlepsze na świecie. One pachną krową, dosłownie. Nie są robione z takiego wyjałowionego mleka, tak jak te sery, które możemy kupić w Polsce, tylko tutaj jedząc taki ser, wąchając go, no, czujemy zielone pastwisko, czujemy krowę. Dosłownie. Gruzja to też królestwo warzyw i owoców. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. Wielu nawet nazw nie znam. Pierwszy raz widzę szczerze takie na oczy. Te warzywa widać, że też nie pochodzą z takich ferm, gdzie wszystkie są idealne, sztuczne i błyszczące. Aczkolwiek też widać, że ziemie są tutaj żyzne, bo są duże. Jeżeli chodzi o ceny, to wcale to tak nie wypada taniej niż w Polsce. No zobaczcie, kilogram pomidorów małych 8 lari. Tyle samo kosztuje winogron, ale pomidory malinowe mamy za 9. Potężne bakłażany, można sobie kupić nawet jakieś tutaj kwiaty chyba do sporządzenia naparu. I ziemniaki kosztują, młode ziemniaki zaznaczam, 3 lari. Są jakieś pomidory po 5, olbrzymie sery. No i naturalne truskawki. W Polsce chyba jeszcze nie ma, tutaj już truskawki mamy, 10 lari za kilogram. Lokalna śliwka taka zielona, ogórki w cenie 4, 6 i nawet 3,5 lari za kilo. Możemy tu kupić nawet żywe ryby, pstrągi, karpie i jesiotry. Są i piklowane warzywa, przyprawy. No i takich serów to można tutaj naprawdę pojeść. Mamy do wyboru białe, żółte, wędzone, solone. Tutaj nie wszystkie babuszki chcą, żeby je nagrywać. Jedna mnie w ogóle chciała rzucić kartoflem, ale spójrzcie, jakie potężne pstrągi. Można tu kupić również mnóstwo suszonych warzyw, ziół, miodów oraz przetworów z lokalnych warzyw. Na przykład adzika, czyli taka słynna kaukaska pasta paprykowa z mnóstwem przypraw. Może ona służyć jako dodatek do mięs albo być zaprawką do różnych sosów. Widać, że większość społeczeństwa zaopatruje się na tego typu bazarach. Można na nich kupić dosłownie wszystko. I ceny są znacznie niższe niż w supermarketach, a już nie mówiąc o galeriach handlowych. Oprócz ciuchów kupimy tutaj wszelaką żywność, zarówno tą importowaną, jak i lokalną, krajową, jak i tą prosto od rolników. Tego typu miejsc brakuje dzisiaj w Unii. No i kiedy oni wejdą, tak też to się skończy. I proszę, są tu również produkty importowane z Polski. Jeżeli chcecie się żywić w Gruzji na własną rękę, tak będzie to bardzo tanie. Można sobie tutaj pokupić tanio sery. Chleb to już w ogóle są grosze. Olbrzymi chleb kupimy za 2 lari i takim chlebem najedzą się w opór 2 osoby. Wszelkie jakieś bułeczki, pieczywo też są bardzo tanie. No mięsa mamy tu również spory wybór. Jakaś taka suszona kiełbasa na przykład kosztuje 12-15 lari.
dość spora, a taka olbrzymia to już kosztuje 25. Można kupić też słoninę, taką prawdziwą słoninę. Widać, że maciora była dobrze utuczona. Oprócz tego mamy boczki, jakieś szynki, wszystko takie widać z polskiej roboty. Olbrzymie mrożone jesiotry, flądry, pstrągi. No, takich ryb o tych rozmiarach to nie kupimy w marketach polskich. To już się chyba nawet nie mieści w żadnych unijnych normach. Każdy tutaj sprzedaje co tylko może. Babuszki sprzedają nawet bez zerwanych gdzieś z krzaków jakieś natki pietruszki. No co udało się tylko zebrać, aby tylko zarobić parę ulari na życie. No fajnie, że taka możliwość w ogóle jest, bo w Unii to zaraz by Straż Miejska wypisała mandat i tak by się zakończyła przygoda z handlem. I jeszcze by wlepili dodatkowy mandat za niszczenie przyrody, na przykład jeżeli by się zerwało jakieś bezdziki. W mieście jest mnóstwo toalet, zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. Wiele z nich pamięta jeszcze czasy ZSRR, ale co ciekawe, tej toalety w parku strzeże pies. Jak ktoś by pewnie tutaj nabrudził w środku, tak zostanie poszczuty tym oto osobnikiem. Nawet wrona próbowała się teraz zbliżyć, żeby wyciągnąć tutaj jakieś śmieci z worka i pies od razu ostro zareagował, przeganiając wronę. Także no, muszą mu tutaj dobrze płacić za pilnowanie tego kibla. Miasto ma też dużo zieleni. Można sobie posiedzieć na ławce w parku, o ile jest gdzieś wolna, ale w sumie troszkę wolnych jest. W Polsce tego nie ma, ale w biednej Gruzji jeżdżą sobie Cybertrucki od Tesli, a czemu by nie? Warto zajść do kamienic, wejść tam, gdzie są otwarte drzwi, bo czasem bardzo bogate zdobienia. Kiedyś mieszkali tutaj pewnie bogaci kupcy, no dziś to wszystko podupadło. Ale te dawne schody, te boazerie świadczą o tym, że to miasto kiedyś było bardzo bogate i ważne na arenie tutaj całego Kaukazu. Tędy przebiegały szlaki kupieckie, co pozwoliło się bogacić miejscowej ludności. Porównajcie to sobie z obecnymi wejściami do klatek schodowych, które mijacie codziennie. Zobaczcie, jak kiedyś zdobiono wejścia do domów. I to jest prawdziwe, żywe drewno. Do tego jakieś obrazy. To wszystko się tu jeszcze pięknie zachowało. No niesamowite. Mamy kilka takich obrazów na samym wejściu. Wchodzi się do tego domu jak do domu jakiegoś barona bogatego. Na starej linii metra cała trasa nie biegnie pod ziemią. Jeżeli wyjedziemy sobie na północ, tak będziemy mogli podziwiać już z okien miasto. No i stan torów w pewnych miejscach nie należy do najlepszych. Tutaj to wszystko się tak rusza i telepie, że aż ciężko ustać na nogach. Bo pociąg jedzie już w pewnych odcinkach dość wolno, bo chyba jest ryzyko wykolejenia. No i jak już zapuścimy się w te takie dzielnice mniej reprezentacyjne, tak widać na każdym kroku ten postsowiecki obraz. Pojechaliśmy metrem na sam koniec linii, na przedmieścia. Tutaj już widać zielone góry. No i dookoła są już tylko wyłącznie takie domy, wille prywatne. Ale nie da się tutaj nawet za bardzo nic podejrzeć, bo po obu stronach ulicy są wysokie na kilka metrów mury, po których wszędzie skaczą koty. Tutaj ludzie dbają o swoją prywatność. Nie ma takich płotów jak w Polsce ze szczebelkami czy jakąś siatką. Widzicie, że tutaj jest to twierdza nie do zdobycia, jak w czasach średniowiecznych. Nie można nawet zobaczyć, jak tam się ludziom żyje. I wszędzie na tych płotach rośnie winogron. Tutaj każdy sadzi winogron, każdy robi swoje wino. To jest narodowy napój Gruzinów. Pity każdego dnia, nawet bez okazji. Zresztą już było widać z poniedziałku, z samego rana w knajpie wszyscy chleli. I to nie tylko wino. Wystarczyło przejechać się kilkadziesiąt minut metrem i jesteśmy w zupełnie innym świecie. Tutaj kończy się miasto. Kończy się droga asfaltowa. No i zaczyna się taka jakby wieś. Pasą się już tutaj konie. Słychać wszędzie śpiew ptaków. No i krajobraz taki postsowieckiego industrializmu i brutalizmu ustępuje zielonym łąkom, polom. Naszym celem jest monumentalny pomnik Kronika Gruzji, który widać już było po wyjściu z metra. Teraz musimy tylko wspiąć się na wysoką górę, idąc pomiędzy takimi wiejskimi chatkami w stolicy kraju. Nie myślałem, że tak blisko centrum wielkiego miasta można zobaczyć takie wiejskie klimaty. Biegają sobie tutaj psy, koty, konie.
jakieś kurki, no i wszędzie kwitną piękne kwiaty. Na wzgórzu za miastem stoi majestatyczny pomnik ku czci historii Gruzji. Tak zwana Kronika Gruzji została wzniesiona w latach 70., czyli za czasów ZSRR. Pomnik ten upamiętnia 3000 lat historii Gruzji, tak dobrze słyszeliście, 3000 lat. Gruzja jako naród liczy sobie już 3000 lat historii, no w porównaniu do takiej Polski, której historia niby zaczyna się około roku 1000, a to co było wcześniej jest wielką niewiadomą, nie uczy się o tym w szkołach. Ale Gruzja w porównaniu do Polski nie wstydzi się swojej historii, tych wcześniejszych lat, kiedy wiadomo, no, mieszkały tutaj ludy tak zwane pogańskie, no ale jakby nie było, to wszystko kształtowało kulturę, język, sztukę tego narodu. No a u nas wszystko zaczyna się dopiero od chrztu Polski. Z daleka ten pomnik nie wydawał się tak potężny, ale robi on z bliska olbrzymie wrażenie. Na kolumnach umieszczono płaskorzeźby przedstawiające 3000 lat historii Gruzji. Wszystko zaczyna się od stworzenia ziemi przez Boga, a następnie powstanie chrześcijaństwa i inne ważne wydarzenia z historii Gruzji. Z tarasu widokowego przy pomniku mamy też piękny widok na tak zwane Morze Tbilisi. Oczywiście stolica Gruzji nie leży nad morzem, ale blisko niej znajduje się potężne jezioro, które miejscowi nazywają morzem. Są tutaj oczywiście plaże, można też wybrać się w rejs łodzią po tym jeziorze. No faktycznie jest ono olbrzymie. Z góry jest też świetny widok na dzielnice mieszkalne z czasów ZSRR. No, dopiero stąd widać, jak rozległe jest to miasto. No i ile bloków tutaj wybudowano za czasów sowieckich. Nawet jeden z nich wygląda jak taka otwarta książka. Kolejne ciekawe dzieło sowieckiego brutalizmu. Sceny zapisane na tym pomniku można byłoby czytać godzinami, ale większości osób raczej to nie interesuje, bo przyjeżdżają tutaj, aby zrobić sobie wyłącznie zdjęcia. I muszę przyznać, że ta sceneria do zdjęć jest naprawdę świetna. Miejsce jest bardzo fotogeniczne. Można tutaj sobie porobić bardzo ciekawe zdjęcia. No też myślę, że byłoby dobre na sesję ślubną, ale ludzie przez to zapominają o przesłaniu, jakie ze sobą niesie. Na monumencie widnieją postacie królów Gruzji, władców, najważniejszych osób, jakie zapisały się w historii. No i to wszystko jest na podwalinach chrześcijaństwa. Wszystkie podstawy filarów są zdobione rzeźbami Jezusa, świętych. Mamy tutaj stworzenie świata oraz moment ukrzyżowania i wszystkie jakieś ważniejsze momenty z życia Jezusa. To miejsce przypomina jakąś dziwną świątynię prastarego kultu albo jakiejś sekty, ale jest to tylko pomnik historii Gruzji. Ja myślałem, że to miejsce będzie jakieś totalnie opuszczone, gdzieś na końcu miasta, ale to jest prawdziwa cepelia. Można sobie tutaj coś zjeść, można wypić browara i co ciekawe, można zjeść tutaj nawet lody o smaku wina. Pierwszy raz coś takiego widziałem, chętnie bym w sumie spróbował, ale już za chwilę chyba będzie burza ostra zlewa, więc zabieramy się stąd. Nawet pomimo tego, że ludziom żyje się tutaj znacznie biedniej jak w Europie Zachodniej, tak wszyscy widzę dbają o zwierzęta. Wszędzie psy mają budy, koty podobnie, mają jakieś okienka, przez które mogą sobie wchodzić. Widać, że każdy tutaj dba o czworonogi. Z tego co ogólnie widziałem na świecie, to mam wrażenie, że im biedniejsze społeczeństwo, im ludzie mają mniej, tym bardziej dbają o zwierzęta i o innych ludzi. A tam, gdzie jest bogato, luksusowo, tak te zwierzęta stają się problemem, który trzeba usunąć. No i oczywiście ci bogaci ludzie posiadają zwierzęta jak najbardziej, ale są to jakieś pudelki, pieski, chihuahua i tak dalej. To wszystko jeździ sobie w wózeczkach, w ubrankach. Wygląda to komicznie. A tam, gdzie społeczeństwo jest biedne, tak ludzie żyją sobie w symbiozie z tymi stworzeniami, które je otaczają. Przyjechaliśmy tutaj metrem. No, trzeba było od metra przespacerować się pół godziny pod górę, ale teraz do centrum wrócimy autobusem.
דבה, איך תראי מלידה, חמאו פרולמה זיך דבה. תביליסו צקווה ושנטן, סאוקת אסורינו צ'משצ'י קשיה. תביליסו צקווה ושנטן, דרסט חואלה פרי צ'מיה. Sadra cwerski bebze, chme bitri alep zbil karshi, zveli shukida khalijini, erta tamasho ben rameps. Zbili so zekwav shentan, sauket esoruino chemshchi kashia. Zbili so zekwav shentan, dres huela perichemia. Sauket esoruino, modi sauket esoruino, kideu. Zbili so zekwav shentan, da bedni ereba micinis. Wróciliśmy autobusem do centrum, wysiadając przy głównym dworcu kolejowym. No, dworzec jak to dworzec w takich krajach? Ogólny pierdolnik dookoła. No, wszystko to wygląda tak iście prawdziwie sowiecko. A najciekawszy jest chyba taki tunel, kładka nad torami, przez którą no, trzeba przejść, aby przekroczyć te wszelkie tutaj torowiska. I cała ta kładka zamieniona jest na olbrzymi bazar. W okolicach dworca stoją opuszczone lokomotywy i wagony kolejowe. Sama kładka też wydaje się opuszczona, ale jak wejdziemy do środka, tak tętni ona życiem. Tutaj możemy kupić wszelkie towary, możemy ostrzyc włosy, zrobić sobie tatuaż, naprawić sprzęt gospodarstwa domowego czy telewizor, ewentualnie skorzystać z usług szewca. Są tutaj też malutkie piekarnie. To jest taki swoisty organizm, który żyje chyba tutaj własnym życiem. Ta kładka należy już chyba do największego bazaru w mieście, Deserter Bazar. Można powiedzieć, że jest to jego jakieś takie przedłużenie. To jest jeszcze takie typowo poradzieckie targowisko. Jeżeli miałbym to porównać do czegoś w Polsce, to chyba tylko do stadionu dziesięciolecia. Jeżeli tęsknicie za starodawnym kolorytem bazarowym, tak trzeba koniecznie wybrać się do Gruzji. Tutaj takie bazary są jeszcze normą. W Polsce już tego nie mamy, te targowiska albo pozamykano, albo przeszły dużą metamorfozę. Tutaj to wszystko jest w oryginale. No wiadomo, towary są w większości współczesne, ale sam schemat i taki koloryt został typowo sowiecki. Dziś na obiad udaliśmy się do jakiejś pierwszej przypadkowej knajpy z brzegu, która wyglądała na w miarę lokalną, w okolicach Deserter Bazar. Mamy tutaj taką prywatną lożę, wchodzi się tutaj przez otwierane drzwiczki jak do amerykańskiego salonu, ale co ważne, jest bardzo tanio. I co dzisiaj wylądowało na stole? Piwko za 5 lari, ale litr wina możemy kupić tutaj już za 8, także nie wiem, czy zaraz się nie skuszę. Na stole mamy też zupę, która występuje tutaj w dwóch wersjach. Możemy sobie zamówić ją z mięsem bądź z jesiotrem. Zupa nazywa się harczo. To jest rodzaj zupy gulaszowej. Porównałbym to co nieco do naszego bogracza. Dużo pieprzu, dużo soli, dużo jakichś ostrych przypraw chili. Mamy tutaj pierogi z serem, pierogi jak pierogi. Kolejna potrawa to gomi. Jest to kasza manna, taka mamałyga, z serem z miętą, który jest w takim gnieździe w środku. Na przystawkę mamy bakłażany zawijane w kremie z orzechów włoskich oraz piklowane warzywa. No i na popitkę lemoniada. Taka lemoniada tutaj kosztuje 2,5 lari, a jeżeli chodzi o te potrawy, zupa 8. Pierogi są tutaj na sztukę, czyli 2 lari za sztukę. Mama łyga 8, bakłażany za 8 i warzywa za 5. Tbilisi niby leży w takim klimacie umiarkowanym. Są tutaj zarówno mrozy, jak i dni upalne, czyli podobnie jak w Polsce, ale klimat jest tutaj zdecydowanie bardziej łagodny, widać to po roślinności.
Można tutaj spotkać nawet palmy, które rosną sobie normalnie w przestrzeni miejskiej i nie trzeba ich nawet na zimę gdzieś zabierać ani okrywać. W mieście znajdziemy też polski akcent. W 2008 roku podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej prezydent Polski Lech Kaczyński jako pierwszy z zagranicznych przywódców postanowił udać się do Gruzji, aby okazać solidarność z tym małym krajem napadniętym przez wielkie mocarstwo. Na pamiątkę tego wydarzenia Gruzini postawili Kaczyńskiemu pomnik. Taki oto skromny, tylko głowa ze szpiczastym nosem na takim malutkim postumencie. Ale oprócz tego pomnika jedna z dużych ulic miasta nosi również imię Lecha Kaczyńskiego. I ponoć to dzięki temu wydarzeniu, że Lech Kaczyński odważył się wtedy przylecieć tutaj do Gruzji, wystąpić na wiecu, na którym zgromadziło się 200 000 osób, Gruzini od tamtej pory bardzo cenią, szanują i chętnie goszczą Polaków. Faktycznie jest to bardzo miły naród, chętnie tutaj ci każdy poleje kielicha wina czy lokalnego bimbru i naprawdę nie czuć od nich żadnej wrogości. Pomimo że armia rosyjska była już 70 km od stolicy Gruzji, temu małemu krajowi na szczęście udało się obronić swą niepodległość, no i dziś możemy się cieszyć swobodnym wjazdem tutaj. I w nagrodę za działania Lecha Kaczyńskiego Polacy zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku wizowego, dzięki czemu możemy tutaj przebywać dowolną ilość czasu na podstawie nawet samego dowodu. Nie musimy nawet mieć paszportu, żeby przylecieć do Gruzji. To wszystko możecie zawdzięczać ponoć temu właśnie oto człowiekowi. Jednak w porównaniu do polskich pomników Lecha Kaczyńskiego, które zdobią w zasadzie każde większe miasto i wiele mniejszych, ten jest bardzo skromny. W Polsce, gdyby jakiś wójt na wsi postawił taką delikatną kolumnę, tak myślę, żeby go ekskomunikowano za coś takiego. Ale nie jest to jedyny pomnik Lecha Kaczyńskiego w tym kraju, bo jeszcze jeden stoi w Batumi i tamten już jest nieco większy. W tym mieście chyba jednak nie słyszeli o czymś takim jak planowanie przestrzeni miejskiej. Spójrzcie na ten budynek drewniany, zapewne z XIX wieku albo i starszy. Z tyłu za nim blok z czasów komunistycznych. Tutaj mamy znów jakieś kamienice, to chyba też zlepek XIX-XX wiek. Zaś po drugiej stronie nowoczesne budynki. Ten ze szkła i stali, a z tyłu taki klocek czerwono-szary, jakby w ogóle wklejony w tą rzeczywistość z jakiegoś innego wymiaru. Kolejna ciekawostka, tutaj mamy parking dla psów. Jak przychodzimy sobie do sklepu, przypinamy tutaj psa, jest taki bolec na smycz i można sobie iść wtedy na zakupy. I ogólnie po całym mieście możemy znaleźć tego typu automaty. W takim automacie możemy załatwić mnóstwo codziennych spraw, zapłacić rachunki za różne media, można sobie tutaj wziąć pożyczkę, kupić kryptowaluty, można tutaj doładować kartę komunikacji miejskiej i mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Na witrynach sklepowych można podziwiać kobiety lepiące pierogi cinkali. Piękny widok. Jak świeci słońce, to miasto wygląda jeszcze nawet całkiem ładnie, ale już jak jest pochmurno, deszczowo, tak te kamienice pomazane wszelkiego rodzaju graffiti robią się takie bardzo ponure i posępne. Nad miastem słychać grzmoty, zaczyna padać coraz bardziej, także będziemy musieli poszukać jakiegoś schronienia. Zobaczymy, co skrywa się za tymi wrotami pomalowanymi w graffiti. Przechodzimy przez taki mały pierdolnik, ale widzę, że dalej chyba jest jakaś fajna knajpa. Ponoć gdzieś tutaj w tym miejscu przerobiono starą fabrykę na miejsce dziś hipstersko-kulturalno-rozrywkowe. I to chyba będzie to. Teraz deszcz pewnie tutaj troszeczkę ludzi przegonił, ale faktycznie widać tutaj takie loftowe knajpeczki zrobione w dawnych halach fabrycznych. No, są tutaj oprócz knajp też sklepy z jakąś odzieżą, pewnie lokalne marki hipsterskie i tak dalej. No ale przede wszystkim można się tutaj wszędzie napić piwa i zjeść coś ciekawego.
Nie jest to może prawdziwy gruziński klimat. W środku, w dawnej hali fabrycznej, stworzono dziś modną knajpkę. No nie powiem, wygląda to bardzo fajnie. Takie meble w stylu sowieckiego Sojuza, do tego cyberpunkowe oświetlenie i to wszystko tworzy bardzo fajny klimat. No i z tego co widzę, to ludzie tutaj głównie siedzą i nawet niczego chyba nie zamawiają, mało kto coś ma na stoliku. Głównie to miejsce służy chyba jako posiadówka dla wszelkiego rodzaju studentów. No ale widzę, że browara można się tutaj spokojnie napić. To połączenie sowieckiego industrializmu z nowoczesnym takim cyberpunkowym klimatem wyszło im tutaj naprawdę świetnie. No ale chyba akurat w tym lokalu trwa teraz jakaś impreza prywatna. To miejsce oczywiście nie ma nic wspólnego z autentyczną Gruzją. Jest nastawione bardziej na świat. Aczkolwiek warto zobaczyć, jak przerabiają tutaj stare, industrialne fabryki, które normalnie pewnie zostały wyburzone. Jakiś deweloper postawiłby tutaj osiedle. No widać, że jest to taka okolica stworzona dla młodzieży. No, są tutaj różne wątki młodzieżowych subkultur. Niektóre jakieś na tyle nowoczesne, że nawet nie jestem w stanie ich nazwać. Dużo ludzi w ciekawych przebraniach, dużo graffiti, murali i tak dalej. I nawet mamy taką fotobudkę w starym Volkswagenie T3. Jest on oczywiście obmalowany graffiti. Super to wygląda. Oczywiście jest tutaj co najmniej 2 razy drożej niż normalnie w gruzińskich knajpach i gruzińskiego autentyzmu tutaj raczej też nie uświadczymy. I w sumie to nie słychać nawet tutaj za bardzo języka gruzińskiego, głównie angielski i jakieś inne, stąd jest to raczej miejsce dla turystów oraz dla studentów, bo studentów zagranicznych w tym mieście jest mnóstwo. Gruzja ma dość luźne zasady, jeżeli chodzi o wydawanie wiz, dlatego bardzo łatwo jest studentom ze wszelakich krajów świata załapać się tutaj na naukę. W tym czasie napadało dość mocno, ulicą już płynie rwący potok, a my wracamy do metra, aby przedostać się gdzieś na naszą dzielnicę mieszkalną. To całe miasto położone jest na wzgórzach, dolinach, stąd jeżeli popada, tak ta woda tutaj wszędzie spływa. Na kanalizacji burzowej nie ma. Więc cała ta woda musi siłą grawitacji spłynąć do rzeki, która przecina miasto. No, przejeżdżające samochody tutaj nas ciągle chlapią, więc pewnie ze wszystkiego będzie dzisiaj gnój. Jeśli chodzi o deser, tak, ciasta są tu bardzo tanie. Taki potężny sernik kosztuje 5 lari. I w zasadzie każdy kawał ciasta kosztuje też 5 lari, albo nawet taniej. Tutaj za taki olbrzymi Snickers czekoladowy również zapłaciłem 5 lari. No a sernik jest z prawdziwego sera, taki jak być powinien. Kolejnym ciekawym punktem wartym odwiedzenia jest Suchy Bazar. To najlepsze miejsce w mieście, w którym można zaopatrzyć się we wszelkiej maści rękodzieło. Kupimy tutaj obrazy, dywany i wszelkie wytwory ludzkiej wyobraźni, przeniesione na płótno, papier bądź w drewno. Gruzja to kraj, w którym za kołnierz się nie wylewa, stąd chyba przetrwała tu jeszcze tradycja picia z rogów. Chodzi o to, że jak już napełnimy taki róg winem, tak musimy go wypić do końca, bo o ile nie mamy takiej podstaw, tak nie mamy jak go odstawić na później. Obrazy 3D. Są tutaj doczepione jakieś łańcuchy, można sobie zamknąć dom albo otworzyć. No i tu nie wiem, czy YouTube nie zablokuje, bo w środku jest naga kobieta w kąpieli. Wszędzie przewija się motyw granatów, czyli narodowego owocu gruzińskiego. Możemy tu również w wielu miejscach spróbować świeżego soku wyciskanego wprost na ulicy. No teraz akurat nie ma sezonu na granaty, stąd takich stanowisk jest mało, ale jak będziecie tu w sezonie granatowym, tak koniecznie musicie spróbować świeżego soku z tych owoców. W parku też można spotkać mężczyzn grających w szachy lub karty. Wielu z nich robi to na pieniądze, czyli taki nielegalny hazard. A w ten róg to by można było wlać chyba ze 2 litry wina. No, dla prawdziwych twardzieli. Można tu kupić również tradycyjne nakrycia głowy gruzińskie. Takie czapki robione z owcy albo kozy. Są też różnego rodzaju szable, miecze.
Ten naród ma bogate tradycje bitewne, stąd i broń w każdym domu musi być. Tylko szkoda, że akurat w bagażu podręcznym takiego sztyletu przewieźć nie można. Piękne dzbany i butelki gliniane na wino oczywiście, jakby inaczej. To wszystko jest pięknie zdobione, malowane. No jest w czym powybierać. Taka butelka na bimber kosztuje tylko 40 lari. No pewnie gdyby trafić tutaj na lepszy dzień, tak wybór byłby dużo większy, bo widać, że stragoników jest tutaj przygotowanych sporo, ale dzisiaj sprzedawców jest raptem kilku. W Gruzji można też spotkać całkowicie białe koty. Jak zwykle biały kot ma jakąś gdzieś plamkę czarną lub szarą, tak tutaj już widziałem kilka sztuk białych jak śnieg. I to nie są żadne koty rasowe, tylko takie zwykłe parkowe dachowce. Ale nie myślcie, że Gruzja to tylko stare, rozpadające się kamienice i postsowieckie bloki. Są tutaj oczywiście też nowoczesne budynki oraz galerie handlowe z prawdziwego zdarzenia. W Tbilisi możemy też znaleźć i takie miejsca, które rozmachem nie ustępują tym w innych stolicach Europy. Jedna z takich nowoczesnych galerii mieści się tuż przy Placu Wolności. Mamy tutaj dostępne wszystkie wielkie marki światowe. No, ceny również są na poziomie światowym, chyba jednak większość mieszkańców zaopatruje się na lokalnych bazarach, gdzie bez problemu kupimy sobie podróbki tych wszystkich luksusowych marek, włoskich, amerykańskich itd. Tłumów w galerii nie widać. W Gruzji oczywiście zjemy fast foody z międzynarodowych sieciówek. Oto jakie ceny ma na przykład KFC. Tutaj za duży zestaw hamburgerów, taki familijny można powiedzieć, 2 burgery, nuggetsy, jakieś ciasteczka, zapłacimy za to 50 żeli. Pojedyncze burgery to koszt od 5 lari do nawet 15 za podwójnego burgera. Pepsi i inne napoje w takiej knajpie kosztują około 5 lari. Za główną ulicę w mieście można przyjąć Rustaveli. To tutaj znajdują się reprezentacyjne budynki rządowe oraz najważniejsze instytucje państwa. Region ten jest mocno obstawiony przez policję, dlatego że w ostatnich miesiącach przez Gruzję przewalają się różnego rodzaju protesty w imię tak zwanej praworządności. Tylko też nie wiadomo, z której strony ta praworządność ma nastąpić. Wstęp do tych głównych budynków niektórych jest obecnie zablokowany. Jest tu mnóstwo różnego rodzaju jakichś manifestów poprzyklejanych, zdjęć. Ogólnie wynika z tego, że Gruzini chcą dołączyć jak najszybciej do Europy, a rząd to blokuje. Ciekawy widok, bo sobie tutaj zrobili legowiska bezdomni przy głównym budynku państwowym, że ciekawie to wygląda, ale chyba władza się stąd wyniosła, skoro nikt ich tutaj nie usuwa, a wejście do tego budynku jest jakoby całkowicie zablokowane teraz. Budynek parlamentu gruzińskiego, ten stary, zbudowany w czasach sowieckich, dziś chyba nadal jest wykorzystywany, aczkolwiek dostęp do niego jest zablokowany takimi metalowymi barierami. Jako że odbywają się tutaj często różnego rodzaju protesty, ludność próbowała zdobyć ten budynek z różnym skutkiem. Widać tutaj też poparcie dla Ukrainy, dla Unii, różnego rodzaju flagi. Obraz tego budynku przedstawia chyba aktualny stan państwa, bo pod samym wejściem do parlamentu leżą bezdomni. Ten plac już wielokrotnie był świadkiem różnego rodzaju zamieszek, zajść. Przed budynkiem parlamentu mamy też taki głaz upamiętniający masakrę już 9 kwietnia 1989 roku, kiedy to doszło tutaj do sporych protestów stłumionych jeszcze przez armię Związku Sowieckiego. Już wtedy Związek Radziecki chylił się ku upadkowi i Gruzini postanowili odzyskać niepodległość, jednak z krwawym skutkiem. A dziś to miejsce jest pełne policji, chyba tu się wszyscy obawiają, że znów dojdzie do wybuchu jakichś protestów. Powiewa tu również flaga USA. Tak słyszałem takie teorie, że George Soros finansował te protesty, więc w sumie całkiem jest to możliwe.
Amerykańscy milionerzy lubią siać destabilizację w różnych krajach na świecie, więc nie zdziwiłbym się, jak tego typu scenariusz chcieliby zrealizować w Gruzji. Ale Gruzja jakiś czas temu przeniosła swoją stolicę administracyjną do Kutaisi i to tam obecnie obraduje rząd, a te budynki chyba się tutaj marnują i powoli niszczeją. Przy głównej ulicy mieści się również kościół świętego Jerzego z 1910 roku, ale pierwsza świątynia w tym miejscu ponoć stała już w V wieku. Warto też wejść pod świątynię do krypt, gdzie pochowani są dostojnicy kościoła gruzińskiego. Chyba właśnie skończyło się tutaj jakieś nabożeństwo i co mnie tutaj uderza, to otwartość miejscowych księży dla wiernych, bo tutaj ci wszyscy księża wychodzą przed kościół, no i rozmawiają sobie z ludźmi, podchodzą do nich zarówno młodsi, jak i starsi. Wiele osób robi sobie z nimi zdjęcia, to chyba nawet jest jeden jakiś biskup i normalnie sobie tutaj każdy rozmawia i rozmawiają sobie, widzę tak po koleżeńsku, jak znajomy ze znajomym. Bardzo takie otwarte, ludzkie podejście. No i może przez to nie mają tutaj kryzysu wiary, bo jednak te kościoły widać, że są pełne. No a ludzie tutaj modlą się bardzo gorliwie. Niektórzy to wręcz całują tutaj te krzyże aż na podłogach. W tym kościele jest również polski akcent, gdyż ikonostas zaprojektował polski malarz Henryk Hryniewski. Z telefonem w ręku całuje ołtarz i robi relacje na żywo na TikToku z modlitw. No to jest znak XXI wieku, jakby nie było. Tbilisi to jedno z najciekawszych miast Europy, jakie dane mi było w życiu odwiedzić. Śpieszcie się więc je oglądać, zanim Gruzja dołączy do Unii Europejskiej i ten koloryt życia miejskiego zniknie bezpowrotnie. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie filmu do końca i zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami w komentarzach. Przypominam też o obejrzeniu drugiego filmu z Tbilisi, który znajduje się na tym kanale. Na koniec możesz też zostawić łapkę w górę dla zasięgu i podesłać ten materiał swoim znajomym. Do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!